się rozstajemy. Czym się, Piotrek? Na razie ruszam w dalszą podróż już samotnie dzisiaj. Długa trasa, jadę do Lesotho, czyli do Eswatini, do stolicy, która nazywa się Bombem. No nie potrafię tego wypowiedzieć, bo to jest taka ciężka nazwa. Mbabane. Ale najpierw jest ciężka misja, bo muszę jechać na dworzec. Muszę poprosić kogoś dać pieniądze, żeby mnie zaprowadził do miejsca, gdzie odjeżdżają busy i spróbować się tam dostać, bo nie dało rady wcześniej kupować busa. Muszę to wszystko teraz tak załatwić. Wczoraj próbowaliśmy, nie wyszło. I zaczynają się przygody. Oglądajcie ten odcinek. Teraz dojeżdżam do miejsca, gdzie się busy zaczynają i powiem wam, że wszędzie były. Tutaj to już tyle ludzi wszędzie. Śmieci też. Tego też nie brakuje. Widziałem kierowcy, gdzie się wybieram, powiedział, że może mi podwiezie aż tam, gdzie to ma być, ale zaraz się okaże. Ja mam tak, takiego śmietnika jak tutaj w centrum, to nie widziałem chyba nigdzie. Chyba nawet podobnie było w Indiach. Śmieci to są po prostu wszędzie, na każdym kroku. Miazga. Już dojeżdżamy tutaj. Jeszcze ile? Parę minut i powinienem być. No, dojechałem do dworca. Park Station się nazywa dokładnie. I teraz zaczyna się misja. Misja, żeby znaleźć busika, którym będę jechał. Będę jechał takim małym busem. Piotrek mówi, że się nie zdziwił, bo będę na pewno jeden biały w całym busie przez całą podróż, bo nimi jeżdżą typowo tacy lokalsi. No, nie chcę brzydko tego nazwać, ale to nie jest transport dla białych tutaj. Nie raczej w świecie. Jeżdżą tak normalni ludzie. Także ja też jadę. Tutaj normalnie sprzedają w kasach bilety, ale podobno na mojego busa to ja nie kupuję w kasie, tylko idę normalnie do busa i tam mam kupić. Bo mam już pana, który mi pomaga ogarnąć. Pamiętajcie, jak tu będziecie na dworcu, tacy w czerwonych sweterkach pomagają właśnie wam trafić do dobrego miejsca. Ja już w busie prawie pełny. Trzeba było zapłacić po 320 randów. Czyli to jest jakieś, nie wiem, 80 zł. No i co? Cały dzień trasy praktycznie. Jakieś tam zatrzymania. Dojadę do Mbabane. Hotel już mam zarezerwowany. Na razie na jedną noc wziąłem, bo jutro bym chciał pojechać do innego miasta. Ale zobaczymy, jak pójdzie zwiedzanie. Ale powiem wam ogólnie tak, no. To, co się dzieje na tym dworcu tutaj, to jak ktoś nie ma doświadczenia podróżniczego, to ciężko by miał. Zdecydowanie. Co wtedy przychodzi coś sprzedawać. Tutaj pani do ładowania sprzedaje. Tutaj jeszcze coś innego się dzieje. Wszędzie gdzieś coś. Sprzedają tu naprawdę wszystko. Teraz przyszedł ktoś mi sprzedać dywaniki do łazienki na przykład, jakbym potrzebował przypadkiem mieć. No. Zegarki, portfele, obudowy na telefon, paski. Przed chwilą chłopak cały w paskach taki przyszedł, taki do spodni normalnie. No, wszystko mają. Nie wiem, czy wam mówiłem już, czy nie, ale żeby bus ruszył, musi się uzbierać pełny. No, już jest prawie pełny. O, teraz pan z miotłami idzie, może sobie miotłę kupię, może się przyda. Nigdy nie wiadomo. No, na stacji jesteśmy. Zawsze przy wyjeździe, bo to parkują, to mi też Piotrek mówił. W ogóle wiecie, dla mnie dużo łatwiej jest zrobić taką trasę i te miejsca teraz po kolei, bo wszędzie Piotrek już był przede mną. Także mi po prostu opowiedział dokładnie od punktu do punktu, co, jak robić, żeby było dobrze. Także no, naprawdę duża podpowiedź, duże ułatwienie dla mnie. No jakoś jedziemy, jeszcze mamy z godzinę do granicy. Nie tak daleko, godzinę do granicy i później od granicy aż godzinę. Będę dużo szybciej niż myślałem, myślałem, że będę tam na 15, zaś będę trochę po 13. Także elegancko, celutki dzień dzisiaj mam. Przed chwilą poglądałem, co warto zobaczyć w Mozambiku. Prawdopodobnie zmienię trochę swój plan i pojadę trochę szybciej do Mozambiku. Miałem jechać pojutrze wieczorem, a pojadę już chyba pojutrze rano. Bo tam zdecydowanie więcej jest do nagrywania i do pokazania wam.
trasa jakoś w miarę fajnie idzie. Ja mam, że sobie wyobrażałem, że będę jechał dużo gorszym busem. Jest całkiem spoko. Mam jeszcze 40 km do granicy i później jeszcze jakieś chyba tyle samo, żeby dojechać do stolicy kraju. No i dojechaliśmy na granicę ze Eswatini. 4 godziny ponad jechaliśmy jakoś tak. Teraz trzeba iść przybić wizę, tylko najpierw muszę przybić wizę, że wyjeżdżam z RPA, a później jak wjeżdżam do Eswatini. Ciekawe. W ogóle co do Eswatini to do Swazilandu dokładnie, tak się nazywał kiedyś ten kraj. W 50. rocznicę odzyskania niepodległości właśnie król, który tutaj jest, zmienił nazwę ze Swaziland na Królestwo Eswatini. Swaziland. A wam tak w tym busie jest tak okropnie ciepło. To szok. Co chwilę ktoś sobie jakieś jedzenie otwiera. Także też ciężkie zapachy są, tak powiem. Tutaj ogólnie chyba jest darmowa wiza, żeby wjechać do Eswatini właśnie. Ale zaraz się dowiem, zaraz wam powiem. Zaraz wam powiem, jak to poszło na tej granicy. Ale myślę, że to powinno być problemu. Na razie większy problem już będę jak do Mozambiku będę jechał, bo tam już podobno trzeba dać łapę. Dobra, tutaj pierwsza pieczątka gładko poszło. Teraz trzeba przejść granicę i wejść oficjalnie do Eswatini. W ogóle powiem wam, a to wam później opowiem trochę, jakie jaja się w tym kraju wyprawiają. No, ile król ma żon, ile dzieci, jak wybiera żonę. Szok. Znaczy, to nie jest śmieszne akurat, ale tak się akurat złożyło, że się zaśmiałem, ale wielu osobom się to nie spodoba. Dobra, idę za ziomkiem, który jedzie ze mną w busie. Będzie łatwiej. Tak w ogóle po drodze to mijaliśmy już tak piękne widoki, piękne lasy. Normalnie jak w Polsce bym był. Góry ładne, jeziora. Wszystko super, ale nie mogłem się skupić na nagrywaniu, bo moje siedzenie, moje miejsce w busie nie jest za bardzo do tego przystosowane. Śmierdzi jedzeniem. No ale cóż, trudno. I tak są dużo lepsze warunki niż sądziłem, że będą, bo przypuszczałem, że będziemy jechać takim lokalnym, starym busem, a tu elegancki nowy busik jest. Także to jest duży plusik. Na granicach rozdają prezerwatywy, można sobie w toalecie wziąć, jest ich bardzo dużo. Eswatini jest w czołówce krajów, które mają problem właśnie z AIDS i HIV. Chyba 27% ludzi jest zarażonych. Tak jak byliśmy ostatnio w Botswanie, gdzie praktycznie 30% ludzi, to właśnie Eswatini też należy do jednych z tych 3 krajów, które mają największy problem właśnie z zarażeniami. Że jest coraz bardzo dużo ludzi umiera na HIV, AIDS. Jest bardzo, bardzo nieciekawe. Tu ogólnie w kraju żyje 1 300 000 ludzi. Nie jest jakoś dużo. No ale mają bardzo, bardzo wielki problem z tym. Pierwsza miejscówka przechodzi się, jakąś taką kartkę się dostaje. Normalnie trzeba tu podać rejestrację, jaki samochód, tak dalej. A że ja jestem busem z grupą, to tylko tak w kit dali. No i moi kochani, witam w Królestwie Eswatini. Jest to mój 107 kraj, który złącza ze 193, które należą do Organizacji Narodów Zjednoczonych, plus 126, który jest jak ONZ+. Chcecie dowiedzieć, że jest 40 jeszcze krajów, które nie są uznawane przez ONZ. W sumie jest 230, tu więcej, 42, 235. Z tych już widziałem 120, kurde, zamotałem się, 126? Chyba tak. No ale mniejsza z tym. Królestwo Eswatini to mój 107 kraj. Dziękuję. Miło tu być. Jest piękna pogoda. Zobaczymy, co mnie zastanie w mieście. Do Mbabane. Nie. Mbabane. Nie potrafię tego powiedzieć. Normalnie łamie mi język, nazwa tego miasta. Mbabane. O, dokładnie tak. Mamy jeszcze jakieś 20 km, także już niedaleko
później muszę znaleźć hotel. Znaczy mam już hotel zarezerwowany, bo tutaj nie jest tak... Lepiej było mieć wcześniej, żebym nie tracił czasu na szukanie. Rzucam plecak, dzwonię do mojej kochanej Alusi, bo się umówiliśmy na telefon i ruszam na zwiedzanie i nagrywanie i opowiadanie wam trochę o tym kraju. Ja mówiłem wam, że właśnie idziemy dobrym busem. Zobaczcie, taki elegancki busik. A byłem przekonany, że będziemy jechać takim naprawdę takim starym, które jeżdżą po mieście normalnie cały czas. A jest całkiem spoko. Czekamy jeszcze na parę osób i jedziemy. Mam ochotę na obiad, bo jestem już mega głodny. Na granicy wszystko sprawnie, z uśmiechem na ustach, także to najważniejsze. Zobaczymy, jak będzie kolejny kraj, czyli w Mozambiku. Musicie wiedzieć o tym, że Eswatini kiedyś było kolonią brytyjską. A jutro na przykład będę, nie wiem czy pojutrze, będę w Mozambiku, który był kolonią portugalską. Większość ludzi mówi po portugalsku, mało kto mówi po angielsku, co będzie lekkim kłopotem dla mnie. O tym wam właśnie mówiłem, jak jechaliśmy, ładne góry, zielono wszędzie, no i zupełnie inaczej niż jak widziałem wcześniej w innych krajach po drodze. No i bus odjechał, a ja dokładnie tam na górze mam swój guest house, w którym się zatrzymuję. Ale tak myślę, że chyba wcześniej pójdę coś zjeść. Widzę, że jest jakaś restauracja, są jacyś turyści. To tak trzeba zrobić. Ogólnie trasa spoko minęła, nie ma co gadać. No ciepło było trochę w tym busie. Ale to pewnie tylko ciepło było mi, bo oni są przyzwyczajeni. No śmierdziało jedzenie. Ale ogólnie spoks. Dobra, zobaczymy, co tu mają dobrego, lokalnego jedzenia. Aż się zawstydziłem. Jest 30 dziewczyn w środku, bo jakąś mają imprezę firmową. Ja wszystkie zagadują. Na końcu dały mi ciasto i coś się pośmiechiwały. Pewnie sobie żartowały ze mnie, ale fajnie. Bardzo miło z ich strony. Idę do hotelu zostawić plecak i ruszam zwiedzać. Polo mi mówił, no tutaj się trochę nachodzisz pod górki. I się zaczyna. No, a tort bardzo dobry. O, ale jest gorąco. A ja wiadomo, calutki na czarno. Normalna akcja. Jeszcze koszulka termoaktywna, którą sobie kupiłem na wyprawę na Kilimandżaro, która zaczyna się za 2 tygodnie. Dokładnie za 2 tygodnie. Zastanawiam się, jak będzie z moją kondycją i z chorobą wysokościową. No. Trochę może być problem, ale mam tabletki z Nepalu, które powinny mi pomóc. O, a tutaj jest Immanuel Guest House, w którym się właśnie zatrzymuję. Był najtańszy w okolicy właśnie centrum. Chyba 160 zł płaciłem. Zaraz się jeszcze upewnię. No i tak, no po prostu dom przerobiony na taki guest house. Tutaj jest kuchnia, można sobie korzystać. Tutaj toilet, no. A co to jest? 2 pokoje w jednym? Aha, sorry, mój dom, nie zauważyłem. To jest mój pokój. Tak wygląda. Patrzcie, co mam w pokoju. Nie ma to tam, to jacuzzi. Aha, jacuzzi, ale bez korka. A, jest tam. Dobra, będzie działało. Także świetnie. Dobra, ruszam na zwiedzanko. Zobaczyć do miasta, co tu ciekawego jest. W internecie ogólnie jest bardzo mało informacji o tym miejscu. Albo ja jestem jakiejś dziwny i nie mogłem znaleźć. Ale wydaje mi się, że jest mało. Wiecie, ten kraj jest malutki. Dobra, to, że jest malutki, to nie znaczy, że ma być mało informacji. No dobra, po prostu było mało informacji. Szukałem, co warto zobaczyć tu w mieście. No i nie za wiele znalazłem. Dlatego po prostu idę
Co zobaczę. Już rozmawiałem na temat biletu mojego do Mozambiku, żeby stąd dojechać do Maputo. I pani powiedziała, że mi pomoże ogarnąć, że tutaj właśnie stąd odjeżdża autobus. Eswatini, dawniej znane jako Swazi, jest niewielkim, ale fascynującym królestwem położonym w południowej Afryce. Eswatini charakteryzuje się zróżnicowanym krajobrazem, który obejmuje góry, sawanny i lasy. Kraj ten jest jedną z ostatnich absolutnych monarchii na świecie. Król odgrywa centralną rolę w kulturze i polityce Eswatini, będąc zarówno głową państwa, jak i symbolem tradycji. Eswatini jest znane z bogatej kultury i tradycji, które są dumnie pielęgnowane i prezentowane podczas różnych festiwali i uroczystości. Kraj ten jest również domem dla wielu parków narodowych i rezerwatów przyrody, które stanowią siedlisko dla bogatej fauny, w tym słoni, lwów i nosorożców. Gospodarka Eswatini opiera się głównie na rolnictwie, produkcji cukru i turystyce. Mimo swojego niewielkiego rozmiaru i wyzwań gospodarczych, Eswatini posiada wyjątkowe dziedzictwo kulturowe i naturalne, które nadal przyciąga turystów i badaczy z całego świata. Byłem wypłacić pieniądze. Na każdym banknocie, który by nie był, oczywiście jest król. Król ma 15 żon, 23 dzieci, ale to jest nic. Mojego poprzednik miał 125 żon. Czujecie to? Miazga. Jeden właśnie z takich ważniejszych świąt tutaj, Zinklawa się nazywa, jest w grudniu i w styczniu. Jest to taniec królewski. Podczas tego tańca dziewczynki młode tańczą dla króla, półnagie. I wtedy z nich król wybiera tą najładniejszą, tą, którą chce poślubić, że została jego żoną. Podobno jest dokładnie sprawdzana ta dziewczynka, czy na pewno nie jest dosyć chora, czy na pewno jest dziewicą. I to się zostaje żoną króla. To. Ale czujecie, jak ten wcześniejszy król miał 125 żon? Szok. W ogóle on panował 84 lata. Mocno. Był najdłużej panującym właśnie monarchą w dziejach. Totalnie. Jak jeszcze o królu rozmawiamy, co jest tu podobno w tym kraju zakazane, żeby nie mówić, nie można nickolwiek mówić na króla. Oczywiście ja też nic mówić nie będę. Ale chciałem wam powiedzieć, jak wygląda tu jego władza. Bo to jest jeden z ostatnich krajów, znaczy jest to ostatni kraj w Afryce, a jeden z ostatnich w ogóle na świecie, gdzie król ma całkowitą władzę. Nie ma rządu, nie ma żadnego prezydenta, premiera. To, co król powie, tak jest i tak ma być. Dlatego też bez problemu chciał zmienić sobie nazwę kraju Swaziland na Eswatini i sobie zmienił. Tak to wygląda. A jeszcze 5 minut i będę w centrum. Dobrze, mam tam 15 minut, to troszkę mnie pani szukała, bo idę i nie mogę dojść. Właśnie przed chwilą mijałem baner, który jest tam takie ogłoszenie, żeby walczyć z AIDS. Tak wam mówiłem na początku odcinka, tutaj 26-27% ludzi jest zarażony AIDS i HIV. 7000 osób rocznie umiera, co jest bardzo, bardzo wysokie w skali tego, ile osób tutaj mieszka w całym kraju. Zobaczcie, jaki Hilton tu jest. Właśnie przeczytałem przed chwilą taką fajną, nie fajną informację, jak właśnie tutaj o królu się mówiło w świecie. Trochę złych rzeczy, jak wydał 50 milionów dolarów na odrzutowiec, żeby mieć, a że 2/3 kraju żyje na skraju ubóstwa. To jest właśnie tak bardzo, bardzo źle o tym mówili. No chyba jestem w centrum. Mi się wydaje, tylko nie wiem, gdzie mam iść, szczerze mówiąc. Nie mam nawigacji,
trochę jest utrudnione. Chcę rzeczywiście mam ściągnąć ten map z miejsc, zaraz tam będę musiał zaglądnąć. Dobrze, żebyście wiedzieli też, że w tym kraju są dwie stolice. Jedna to jest właśnie tu, gdzie jestem. Mbabane. O, dokładnie tak. A także druga to jest Lumbamba, tam gdzie mieszka król. Co do króla to właśnie mam fajne przemyślenia teraz. Patrzcie, jaką dziewczyna ma koszulkę. Excuse me, why you have t-shirt from Poland? I'm from Poland. You have any friends from Poland? A friend of mine really. Ah, he's from Poland. Oh, nice. Nice. O, popatrzcie, jakie ciekawe. Dokładnie tak. Centrum handlowe. Eleganckie takie. Dobra, całkiem przypadkiem znalazłem dworzec autobusowy. Teraz zapytam jeszcze, ile tutaj kosztuje wyprawa jutro do Maputo. Co się tu dzieje tu na dworcu autobusowym, naprawdę cały czas się tu dzieje, pełno ludzi wszędzie, w każdym busie. Myślałem, że właśnie takie małe będę jechał, no ale się okazało inaczej. To jest kraj chyba, w którym typowo jest mało bardzo białych, bo powiem wam, że rzucam się w oczy. Bo odkąd przyjechałem, dopiero widziałem jednego jakiegoś gościa, który też na 99% był turystą. Nawet wyglądał jak turysta. No. Idę sobie połazić. Muszę zaraz znaleźć coś, żeby przekąsić. A, patrzcie jak pani. Dobra, muzyczka leci. Idzie sobie tańczy z miską na głowie. Ja tak w ogóle tutaj podziwiam, jak oni te miski noszą na tych głowach. To jest niesamowite. Dobra, na dworcu zapytałem. Powiedzieli mi, że takie busiki lokalne nie jeżdżą tam. Że musiałem dojechać na granicę. Sam przejść granicę całkiem tak, jak Piotrek w sumie mówił, że tak robił. I dopiero za granicą łapać kolejnego busa. Ale szczerze to bym wolał, żeby mi tego hotelu załatwili od razu. Od razu bezpośrednio, że lecę na granicy, przekraczam tak jak teraz miałem i dojeżdżam do Maputo. A ja uwierzycie, jaką miałem teraz akcję. Niby ten kraj uchodzi za taki bezpieczny. Znaczy nie taki bezpieczny, ale że stosunkowo jest bezpieczny. Podchodzi do mnie typ. Chyba coś tam patrzyłem w telefonie, podchodzi do mnie typ i tak. Patrzy i tak. I się tak napina. Ja mówię, co? Co chce? Mówi, że... A czy on nie mówi? Nagle tak, pokazuje na szyję, nie? A ja mówię, no, że ładny tatuaż, że bardzo bolał. Mówią, very painful. A on mówi tak, znaczy nie mówi, tylko pokazuje, wyciąga kietę, taki łańcuszek troszkę grubszy i się tak spina. No nie wiem, czy się chciał pić ze mną, czy co? Ale to pod centrum handlowym. Nie wiem, jakiś po prostu był głupik. Nie wiem kompletnie, o co mu chodziło. Dziwna akcja. Powiem wam, że ogólnie ładnie tu jest, nie ma co, bo jest czysto. Ludzie też ładnie wyglądają, ładnie pobierani. Widziałem dopiero jakichś dwóch żebrających. Ogólnie spoko, ogólnie mają tutaj elegancko, że wygląda na takie czyste, zadbane miasto. Powiem wam tak, ten kraj, im więcej o nim czytam, tym bardziej mnie zaskakuje. Ja tu czytałem fajną taką ciekawostkę. Jaka parę osób może zdziwić, innych na przykład w ogóle. Mnie zdziwiła. Powiem tak, no widziałem parę rzeczy na świecie. W paru miejscach też byłem. No ale o takim czymś jeszcze nie słyszałem. Zastanawiam się, tylko takie rzeczy właśnie tu występują, w Afryce. Prawdopodobnie musi tak być. Nie wiem, czy wiecie, ale... Znaczy na pewno nie wiecie. A jak ktoś wie, to znaczy, że się interesował tym krajem. To jest pewnie jakieś 0,5% tutaj ludzi, którzy w ogóle wiedzą, że tak jest. Albo jeszcze mniej. Tutaj na przykład czarownice, podkreślam, czarownice mają zakazane latać wyżej niż 150 metrów. Wyżej nie mogą i koniec.
150 metrów to jest taki maks, że czarownica sobie może lecieć na miotle. I czego nie rozumiesz? Jeden z drugim? Szok, serio. I to jest oficjalnie podawana informacja. A tam możecie zobaczyć właśnie w sprawie AIDS. Wiecie, co też jest ciekawe w tym kraju? To, że tutaj średnia wieku to jest 21 lat. Statystyki pokazują, że średnio kobieta umiera w wieku 50 lat, a facet 51 czy na odwrót, jakoś tak. I że gorzej tylko jest w Afganistanie, w Gwinei i jeszcze w jednym kraju. Pod tym względem. Masakra. Serio. Jak sobie ludzie żyją, ale w ogóle to, że ponad połowa kraju to jest w wieku około 21 lat, to jest też niesamowite, no ale jak ktoś tu żyje i z myślą, że średnio w wieku 50 lat można umrzeć, to za dużo tego życia nie ma. Albo to, że ponad 1/4 kraju jest zarażona, to jest też niezła ruletka. Wiecie, jak to jest? Wśród młodych na pewno zarażenia są. Nie myślą o tym, żeby się zabezpieczyć i tak dalej. No i tak się dzieje, no ale że to akurat w tym kraju to występuje. I akurat takie w Botswanie, gdzie byliśmy wcześniej, nie pomyślałem, naprawdę. Szczególnie taka Botswana. Botswana naprawdę na cywilizowany kraj. Taki, że tam ładnie było rozwinięte wszystko. Tutaj też wygląda całkiem spoko, no jednak problem z AIDS i HIV mają. I to duży. Wiecie co, właśnie sobie pomyślałem o tym, o królu. Jak to tu jest? Czy go ludzie naprawdę kochają, lubią? Skoro ma takie afery, że na przykład wiecie, zamiast pomóc ludziom kupuje sobie samolot za 50 milionów. Chociaż powiem wam, że tutaj nie widać jakiejś takiej biedy. Tutaj chyba ludziom się nie żyje źle w tym mieście. Tu większość takich samochodów było spoko. Domy też ładne, tu są ludzie ładnie ubrani. 2 osoby żebrające widziałem, tylko tutaj się chyba źle im nie żyje. Ale jak sobie pomyślę, na przykład jak byłem w takim Butanie, Królestwo Butan, Królestwo Butanu dokładnie, to tam król to normalnie między ludźmi był, tak jakby, wiecie, on bez problemu sobie wychodził na spacery, na rowerze sobie jeździł i tak dalej, i tak dalej. Pomagał tym ludziom, że wszystkim dobrze było. Nawet wiecie, jak były te 2 lata przerąbane, to on wiem, że on też tam swoich tam czy pieniędzy, czegoś nie pobierał, czy coś takiego, żeby tylko ludziom pomagać. Taki powinien być król, moim zdaniem. Król powinien być dla ludzi, a nie tylko, żeby rządzić dla majątku. Taka jest prawda. Ja właśnie wracam do chaty. Muszę zrobić trening. Jestem zmotywowany, że w tym miesiącu dzień trenować, ze względu na to, że Kilimandżaro czeka, no a później obóz w Tajlandii. Także trzeba mieć dobrą formę. Siemanko, mój kolejny dzień w Eswatini, czyli w Królestwie Eswatini, dokładnie w starym Swazilandzie. Sprawa wygląda tak. Pakuję się i się stąd zawijam. Wczoraj cały wieczór rozkminiałem, co robić. I doszedłem do tego, że trzeba dzisiaj jechać, żeby mieć 1 dzień więcej w Mozambiku. A dlaczego? To zobaczycie, jak będziecie oglądać odcinki z Mozambiku. Tam jest sztos. Przynajmniej tak wygląda. Nie, miałem do wyboru zostać 1 dzień dłużej tutaj i tak naprawdę trzeba stracić ten dzień, a pojechać do Mozambiku, stwierdziłem, że jadę. Sprawa wygląda tak, że bezpośredni autobus do Maputo ma dopiero o 15, a jest 7:30. Także bez sensu dla mnie czekać cały dzień tutaj i nic nie robić. Robię tak. Idę najpierw do centrum, na dworzec główny, taki co jest, tam są same takie lokalne busiki, którymi jeżdżą sami lokalni ludzie. Szukam busa, który jedzie pod granicę. Wysadzić mnie tam sobie pozałatwiam wszystko, na pewno nie będzie to jakieś takie super łatwe, bo wiem, że na tych granicach oni typowo chcą łapówek i tak dalej, i tak dalej. Przechodzę, łapię innego, jadę na Maputo, czyli stolicy Mozambiku.
Misja trochę będzie, nie ukrywam. Wiem, że może to teraz brzmi tak po prostu, idziesz, łapiesz autobus, jedziesz, granicę, jedziesz. Nie. Przypominam, że jestem w Afryce. To nie jest tutaj takie proste, jak wam się wydaje. Ale zrobię swoje i dzisiaj muszę być w południe, w Maputo. Taki jest mój plan. Trzymajcie kciuki. Jesteście ze mną. Zostawcie subskrypcję. 127 000 do 400, który jest moim celem na ten rok. Musiałbym już 1000 dziennie, co oczywiście będzie bardzo trudne, ale trzeba wierzyć. Pozdrawiam serdecznie. Na razie. Trzymajcie się i zapraszam na kolejny odcinek z Mozambiku. Ngata sutukung molule salam alaikum ngata sutukung